Jesteśmy w Kenii, jesteśmy w takim małym tuk-tuku. Tu jest taki ścisk i gorąco, że po prostu nie da się oddychać. Okazuje się, że wydostanie się z lotniska może kosztować jakiś majątek. Musimy przejechać przez całą Mombasę, ale no uparliśmy się na lokalny transport i już trzeci raz będziemy zmieniać środek transportu. No ale kwoty na szczęście nie powalają, typu 3-6 zł za taką podwózkę, więc dajemy radę. Mombasa o poranku, 8 rano, 28 stopni. Upał. Znaleźliśmy hotel, 4 dolce za łeba, ale warunki były no koszmarne. No najważniejsze, że był prysznic. Wczorajszy dzień musieliśmy się przedostać przez całą Mombasę. Jesteśmy gdzieś chyba z 15 km za Mombasą na północ. Wszędzie mnóstwo palonych śmieci. Wczoraj jechaliśmy, było mnóstwo takich ognisk. I tutaj też wieczorem, jak się kupiliśmy, też palili ogniska. Bo generalnie tu jest ciemno, nie ma latarni. Te co tutaj są, to one nie działały. No i te ogniska dawały światło. Będziemy testować różne środki transportu, oczywiście autostop. No ale tutaj to się nie da, bo po prostu wychodzisz i rzuca się na ciebie tłum ludzi, którzy mówią, że za pieniądze zrobią wszystko, zawiozą cię gdzie chcesz. No a my nie chcemy za pieniądze, my chcemy za darmo. Dlatego musimy po prostu chyba odjechać od centrum miasta, czy tam takich zbiorowisk ludzkich, gdzie będzie jakoś normalnie. Łatwo z autostopem nie będzie, już widzę. W ogóle tu się tak kręcę, a żeby się nie zgubić, bo tutaj nie ma jakichś adresów takich normalnych, żeby to znaleźć. No to mapy CZ. No i póki co to działa, nawet bez internetu. Zrobiłem sobie trasę, którą idę, on mi ją rejestruje. Wrócę po prostu po swoich śladach. I to jest fajne, bo działa bez internetu, bez sieci. Przetestowaliśmy coś, co Jet zaproponowała. eSIM karta, jest jakaś tam aplikacja i firma, która do 127 krajów daje internet. No i kupiliśmy na 2 miesiące, tam chyba za $50. No i rzeczywiście to zadziałało. Przyjeżdżamy, włączamy eSIM. Działa od razu w telefonie internet. O, cała Afryka. Kupę śmieci i to wszystko później jest podpalane. No jest ognisko. No i to była bomba, bo nie trzeba było biegać, szukać, załatwiać. To było świetne. Niestety to działa tylko na jakichś super wypasionych nowych telefonach. Mój gówniany telefonik jest za stary i za słaby na to, więc u mnie nie działa. No ale zrobiliśmy tak, że Maciek ma jakiś lepszy telefon. No i zrobiliśmy hotspota. Więc jest ok. Woda jest dużym wyzwaniem, jedzenie jest dużym wyzwaniem. Trzeba jeść na zapas w Afryce, pić na zapas, robić siku i kupę na zapas, jak to jest oczywiście możliwe, bo później już nie będzie takiej możliwości i trzeba będzie się przemieszczać w tłumie ludzi. Ten tłum ludzi to jest wyzwanie. Tutaj trzeba po prostu mieć stalowe nerwy i taki luz, że po prostu oni cię oblepiają, coś tam chcą, dotykają, macają, przytulają. Jestem wdzięczny za wczorajszy dzień, bo wszystko de facto załatwiliśmy, wszystko się udało, pomimo że było cholernie ciężko, szczególnie ten transfer przez miasto. Przetestowaliśmy 3 rodzaje transportu. Motorek, gdzie wiózł mnie pijany pan, odradzam, nie polecam, w każdej chwili mogła być wywrotka i to by wyjazd praktycznie zakończyło. Do dupy układ. Później były te takie busiki 10-kilkunastoosobowe, plecak na kolanach, ściśnięci, nie byłem w stanie wyjąć nawet kamery, nic nie byłem w stanie zrobić, ruszyć ręką, wyjąć telefonu albo pieniędzy z kieszeni. Taki był ścisk. No i te takie 3-osobowe, nie wiem czy to są tuk-tuki czy coś, dzisiaj dopytam jak to się tak naprawdę tutaj lokalnie nazywa i to było super, bo plecaki poszły na ziemię, my siedliśmy 2 osoby i to dało radę. Więc to jest rozwiązanie, które tutaj działa, jeżeli chodzi o przemieszczanie się po mieście. I to już zostało sprawdzone. Dobra, zawijamy z tego hotelu. Ten pan jest gotowy. Można lecieć. Bye. Bye. Thank you. Wszyscy nas zaczepiają, chcą namiary, WhatsAppa. No to dajemy. I dzielimy się namiarami. Jaszczurki, kraby. Wszystkiego tu pełno. Chciałem cię zapytać inteligentnie, gdzie nie bałeś buty? Mam je na nogach i wbrew pozorom to nie jest zły pomysł, panie. Ty, ale krabów. To ja ci powiem, że każdy moment, kiedy możesz się uziemić, No. jest też dobry, nie? Prawda. Ale mam to w pompie, wolę na coś nie nadepnąć. Ale fajna Hawira z widokiem na Ocean Indyjski. To chyba jest jakiś gekon albo coś w tym stylu. Dobra, ja to będę nazywał jaszczurka. Jesteśmy gdzieś 20 km za Mombasą. No i jest taki kurort, turystyczne miejsce.
Pan go męczy, tego białego wielbłąda. Idziemy tuk-tukiem. Jest szadowo, ponegocjowaliśmy z panem kilkanaście złotych za przewiezienie nas przez całe miasto i to jest dobra cena, bo kurna, mniej więcej tyle samo co ostatnio. O, chłopaki tańczą. Ale za to jedziemy, gdzie jest powietrze, bo jest mega gorąco. No i oczywiście mamy plecaki nie na sobie, nie jesteśmy ściśnięci. Fajne warunki. O kurde, to jest najlepszy środek transportu tutaj, tuk-tuk. Wszystkie pozostałe odpadają ze względu na temperaturę, ścisk. No i te bagaże, jakbyśmy byli na lekko, to nie byłoby problemu. Ale śmierci, zobacz, te kruki rozdziabują to. Ale super. Witaj w Afryce. To jest właśnie ten klimacik charakterystyczny. Kupa śmieci, brud, smród, zero higieny, hałas, smród spalonego plastiku, bo wszędzie tym palą i zamieszanie coraz większe. Im bliżej centrum, tym będzie większy kocioł. Tu pojechał ten bus, którym wczoraj jechaliśmy. No nie będziemy już tym jeździć, bo to jest po prostu masakra, te busy. Tam jest tak gorąco i taki ścisk. Jak my jeszcze jesteśmy z plecakami, to już w ogóle jest jazda na całego. Tu są te plecaki, one ważą tak po 10 kg. Mój jest chyba większy objętościowo, nie wiem czy ciężarowo, ale niewygodnie strasznie, bo... Mi się wydaje, że więcej jest. Więcej, no może i z kilkanaście. O, i to są owoce, one ratują nam tu skórę, bo kupujemy po prostu banany, które nie trzeba obierać, więc jest wygodniej takiego banana zjeść. Mango, bardzo smaczna, rewelacja, natomiast no obieranie tego to jest lipa. Arbuza dzisiaj zjedliśmy. Łapy poklejone. No z higieną to tutaj jest po prostu jazda na całego. A tak siedzą właśnie ludzie utkani w tych busikach, tam jest tak gorąco i tak ciasno, że nie byłem w stanie sięgnąć do kieszeni po pieniądze, żeby zapłacić, bo po prostu nie dało rady. Hej brother! Zbliżamy się do centrum Mombasy, będzie coraz większy kocioł i coraz większy młyn. Wyprzedzamy panów, to chyba nabieramy tempa, ale mniej więcej jedziemy takim tempem jak oni idą. No, mogliśmy się z nimi dogadać, ale nie mielibyśmy cienia. W Afryce masz spaliny, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz to hałas, totalny hałas. Zamieszanie, kocioł, no i smród palonego plastiku, szczególnie wieczorami. Oni sobie po prostu robią tutaj pochodnie z tego, latarnie, nie wiem jak to nazwać, ogniska. I po prostu non stop człowiek się tym inhaluje. Non stop, na każdym kroku. Teraz wjechaliśmy w jakiś taki bogatszy region, bardziej wypasiony. No jedziemy już chyba ponad godzinę. Ale fajnie, bo objazdówka po mieście przy okazji. Najlepszym środkiem transportu, bo jest wiaterek. Jest taki skwar, taki upał, że szok. Kontenery. Afryka jest śmietnikiem świata. Tutaj się importuje wszystko. Od śmieci przez bezużyteczne rzeczy, które po prostu nie zajdą nigdzie indziej, bo nie spełniają żadnych norm ekologicznych. Ciekawa akcja, gość nas wiezie już chyba 20 km za Mombasę. Powiedziałem, że ma nas zawieźć na dworzec kolejowy. No i ja zakładam, że dworzec kolejowy jest gdzieś w centrum, a on uważa, że nie. No i nas gdzieś wywozi, zobaczymy gdzie nas zawiezie. No ja jak berety. Natomiast wiezie nas już z pół godziny dłużej niż myślałem, więc ta cena, którą wynegocjowaliśmy, to chyba całkiem niezła, bo wiezie i wiezie, nie? No zobaczymy, dokąd nas zawiezie.